Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie unboxing oraz test takiej oto mini szlifierki kątowej Parkside. Jest to model PWSA12B1. Zapraszam do oglądania. Na samym początku filmu przypomnę, że film nie jest sponsorowany. Szlifierkę kupiłem za własne pieniądze, na własne potrzeby domowe, amatorskie. Za tą szlifierkę zapłaciłem około 130 zł. Ona nie zawiera ani akumulatora, ani ładowarki. Akumulator i ładowarkę musimy sobie dokupić osobno. Na opakowaniu mamy napisane, że szlifierka ma 19 500 obrotów na minutę, tarcze są o średnicy 76 mm i mamy blokadę spinner lock. Tutaj mamy narysowane, że narzędzie należy do systemu Parkside X12V Team, czyli do tych akulatorowych narzędzi. Tu akurat mam 4 Ah 12. Posiadam też dwójkę. W zestawie powinniśmy dostać tarczę do cięcia oraz kluczyk. Mamy 3 lata gwarancji, tak jak w większości urządzeń Parkside'a. Tu mamy powtórzoną informację, że zestaw nie zawiera ani akumulatora, ani ładowarki. I zalecany akumulator do tej szlifierki to jest 2 Ah lub 4 Ah. Producentem jest Grizzly Tools. Certyfikat TÜV. Także otwieramy. Szlifierka jest zapakowana w ładną walizkę i co muszę powiedzieć, bo posiadam już dosyć tych narzędzi z tej firmy i te walizki zielone były robione tak, że tu normalnie te plastiki się uginały, a tutaj trzeba przyznać, że ta walizka jest naprawdę taka już z lepszej wykonania, więc to trzeba tutaj powiedzieć. I otwieramy. I w środku mamy szlifierkę. Kluczyk do wymienienia tarczy i instrukcję obsługi. Co mnie denerwuje jeszcze w tych lidlowskich narzędziach, że zobaczcie, taka szlifierka, nie? Malutka, w zasadzie na wielkość dłoni, a waliza taka wielka i normalnie plastiku tyle, że tu pewnie więcej za tą walizę się płaci niż za samą szlifierkę. No ale trudno, tak zrobili. W sumie to jest znowu fajne, bo możemy sobie przenosić gdzieś w tej walizce na przykład. Szlifierka jest bardzo mała, poręczna. Zaraz zważymy, ile ona sobie waży. Sama szlifierka bez akumulatora waży 670 gram. Z akumulatorem 2 Ah waży ona 856 gram. Z akumulatorem 4 Ah waży ona 1070 gram. Tu mamy narysowaną strzałkę, w którą stronę tarcza się obraca. Tutaj tą osłonę możemy sobie regulować beznarzędziowo od takiej pozycji do takiej. Tutaj u góry mamy blokadę całej tej tarczy do wymienienia tej tarczy. Tutaj mamy narysowane, w którą stronę odkręcać tym kluczykiem. Tutaj uruchamiamy naszą szlifierkę. Aby ją uruchomić, musimy przesunąć przełącznik do góry i zablokować. Czyli nie musimy cały czas trzymać tak, tylko tu jest blokada. Posłuchajmy, jak ta szlifierka pracuje. Jeszcze chciałem przypomnieć, że jeżeli kupisz sobie taką szlifierkę, uważaj na tą tarczę, bo wydaje się ta szlifierka taka zabaweczka, żeby wiecie, gdzieś sobie coś podciąć, ale naprawdę jest to niebezpieczne narzędzie. Tu obroty większe są niż w szlifierce zwykłej kątowej, to jest 125 na tarczę, bo tam jest gdzieś 17 tysięcy, a tu jest aż 19 500, prawie 20 000 obrotów na minutę. Także uważajcie, bo to też jest narzędzie i można sobie tym zrobić krzywdę. Szlifierka chodzi bardzo cicho, nie trzeba używać żadnych nauszników, chociaż tu są sugerowane przez producenta.
ale w porównaniu do szlifierki kątowej sieciowej, tej co pokazywałem Parkside'a też, tutaj będzie link, to jest ta 115, to jest dużo, 1000 razy ciszej. Teraz jeszcze powiem, gdzie można kupić takie tarcze. Ja niestety u siebie, bo często robię zakupy w markecie budowlanym Bricomarché i niestety tam nie posiadają takich tarcz. W Leroy też nie widziałem. Dlatego kupiłem przez internet na Allegro zestaw takich 5 tarcz z Boscha. To są właśnie te 76 mm. 5 takich tarcz kosztowało 20 zł. Do tego dokupiłem sobie jeszcze taką tarczę do szlifowania ścierną do metalu właśnie. Teraz pokażę, jak wymienić taką tarczę tutaj w tej szlifierce. Pierwsze co musimy zrobić, to musimy odłączyć akumulator, przycisnąć przycisk, przekręcić tarczą, aż ten przycisk wskoczy. Ops. Teraz mamy tarczę zablokowaną. I tutaj zgodnie z wskazówkami tutaj na tej nakrętce odkręcamy. Zakładamy te tarcze Boscha. I dokręcamy dosyć mocno, ale pamiętajcie, z wyczuciem. Tutaj jeszcze przypomnę, że tutaj mamy wskaźnik naładowania baterii akumulatora. Ja co prawda posiadam akumulator 2 Ah oraz 4 Ah, ale jak na razie zastosujemy 2 Ah baterię tutaj w tych testach, ponieważ nie każdy chce kupować taki akumulator 4 Ah, który kosztuje więcej, więc zobaczymy, jak będzie działać na tej dwójce. Także zabieramy się do testu. Na początek taki gwóźdź, on ma tutaj 3 mm. Następnie taki wkręt, on ma też 3 mm. Pamiętamy o BHP i lecimy. Jak widzimy, szlifierka bardzo dobrze sobie poradziła z takimi guzkami. Teraz przetniemy sobie taką śrubę. Ona ma 4 mm. Teraz taka śruba, ona ma przekrój 7 mm. Teraz taki pręt, on jest o średnicy 7 mm.
Tak przecięła ta szlifierka na 2 amperogodzinnowej baterii. Teraz zobaczymy 4 amperogodziny. Czy jest jakaś różnica? Zmieniamy z powrotem na akumulator 2 amperogodzinny. Teraz zobaczymy sobie, jak poradzi sobie z takim prętem. To już jest gruby dosyć. On ma 1 mm. Teraz przetniemy taką rurkę od kosiarki, od rączki od kosiarki. Ona ma 18 mm. Testy zużyliśmy tyle tarczy, czyli praktycznie nic. Bardzo wolno się ta tarcza zużywa, także to jest plus na pewno. Teraz wymienimy sobie tarczę i pójdziemy coś poszlifować, bo mam tą tarczę taką do szlifowania metalu, więc założymy ją i pójdziemy coś poszlifować. Szlifujemy sobie taki płaskownik za pomocą właśnie tej specjalnej tarczy do szlifowania. Bez problemu. Możemy również za pomocą tego małego urządzenia naostrzyć na przykład siekierę czy łopatę. Jeszcze przetniemy sobie taki płaskownik. Tarczę mam specjalną założoną, to jest cały czas ta sama tarcza od początku i cały czas ta sama bateria. Jedziemy.
Także jak widzicie, już 2 amperogodzinowa bateria padła. Tyle zrobiliśmy na niej, czyli macie tutaj odwzorowanie, ile możemy zrobić na takiej właśnie dwójce. No to tyle, co tutaj w testach, nic poza tym nie było robione, a była naładowana do pełna. Także zmieniam na 4 amperogodziny i tniemy to dalej. A tutaj jeszcze chciałem przypomnieć o takim zabezpieczeniu w tej szlifierce, czyli jeżeli wyciągniemy akumulator i na przykład przypadkowo zostawimy my albo ktoś włączony i podłączymy akumulator, to szlifierka się nie uruchomi. Także fajne zabezpieczenie. Podsumowując, bardzo fajna szlifierka, za małe pieniądze, bo ja ją kupiłem 120 zł, także nie jest dużo w porównaniu na przykład do Boscha. Tutaj jedyne co można zastrzeżyć, to tutaj już przytarłem tym plastikiem o materiał, który ciąłem i boję się, że on za jakiś czas może się tu uszkodzić, ale oby nie, oby żeby to były moje tylko przepuszczenia. I jeszcze jedyne moje spostrzeżenie jest takie, że tutaj naprawdę jest malutko miejsca, tutaj tej tnącego. Takie rzeczy jak tam gwoździe takie, czy tam do 6 do 8 mm śruby bez problemu taka szlifierka przetnie. Zawsze można z dwóch stron obejść. Wydawałoby się, że ta osłona jest tutaj jakaś tandeta, bo to ale naprawdę ta osłona tutaj jest bardzo solidnie wykonana i to trzeba przyznać. Kupiłbym drugi raz. Także ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku, zapraszam do oglądania innych moich filmów oraz jeżeli pomogłem w wyborze takiej szlifierki, czy warto kupić taką szlifierkę, subskrybowania kanału. Dzięki, cześć!